Cześć wszystkim, popatrzcie tylko na to. Odrestaurowałem motocykl, już kolejny KTM 250MX, rocznik 89. Jest to motocykl, jak sama nazwa wskazuje, pojemności 250. W wersji motocrossowej motocykl przeszedł gruntowną odbudowę, został w sumie poskładany z poszczególnych części z kilkunastu krajów, między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, Czechy. Z Polski też tam jakieś rzeczy się udało pozyskać. Finlandia, Austria, nie wiem czy wymieniałem. No i to jest w zasadzie chyba tyle. Jeżeli chodzi o to, co zostało zrobione, to w zasadzie zostało zrobione wszystko. Motocyklu większość rzeczy była niesprawna, wymagała albo naprawy, albo wymiany. Stąd też taka lista krajów, z których części były pozyskiwane. Jeżeli chodzi o jego wyposażenie, to jakie ma plastiki, jakie ma kolory, jakie ma felgi, zawieszenie, to wszystko jest oryginał. Odpowiedni i zgodny z rocznikiem tego motocykla. Przednia felga jest z rocznika 9.0. Jeżeli chodzi o pokrycie fotela, również w kolorystyce 9.0, dlatego że to pokrycie ma 36 lat w tym momencie, dlatego go zostawiłem i zostało zakupione razem z bazowym motocyklem. Motocykl ma odbudowany silnik, został zakupiony z silnikiem niesprawnym. Silnik został uzupełniony o brakujące części. Jest to jednostka 250 z gaźnikiem Delor. To jest to gaźnik z wersji endurowej, jednak jest to gaźnik z innej wersji. Został odpowiednio przerobiony, dopasowany do tego, aby pracować w tym zestawie. Jest to przemyślana decyzja. Jeżeli chodzi o układ dolotowy, dokonałem delikatnych modyfikacji, jeżeli chodzi o układ dolotowy zasilania silnika. Jeżeli chodzi o sam cylinder, jest to cylinder wyjątkowy dla tego rocznika 89. Tłoki są niedostępne w tym modelu. Jest to wyjątkowy pierwszy cylinder w historii KTM, który posiadał boost port od strony dolotowej. To była taka specjalna wersja do motocrossu w roczniku 89. Jeżeli chodzi o poszczególne części, to na przykład dyfuzor zakupiony we Francji, całkowicie naprawiony, był pogięty. Naprawiłem go tak, żeby to w miarę wyglądało i funkcjonowało tak, jak ma funkcjonować. Delikatne modyfikacje w montażu. Nie ma tutaj niestety fabrycznie uszczelki pomiędzy kolektorem wydechowym a dyfuzorem, dlatego musiałem tutaj troszeczkę popracować nad mocowaniem, żeby to uszczelnić. Chłodnice są oryginalne. Tak jak mówię, okleina. Okleina jest w wersji amerykańskiej. No taki miałem po prostu pomysł na okleinę. Jeżeli chodzi o zawieszenie na częściach od kolegi z Austrii. Jeżeli chodzi o tylne zawieszenie jest to również oryginalne zawieszenie, zgodnie z epoką, zgodnie z modelem. Wersja 250 motocrossowa. Settingi, wszystko oczywiście po odbudowach, tak samo jak i przód i tył. Jeżeli chodzi o części, część rzeczy było drukowanych w technologii 3D. Osłony ramy mojej produkcji, mojego projektu. Z takich ciekawostek jeszcze powiem, że na przykład pokrywa sprzęgła, która fabrycznie była wykonana z magnezu, niestety ulegała degradacji w obudowie pompy wody. Bardzo częsta usterka motocykli KTM z lat 80. No to w tym momencie tutaj mamy założoną pokrywę aluminiową, sprowadzoną z Australii. Taka ciekawostka. Bardzo droga obudowa, ale załatwia problem pompy wody po prostu. Co tu mamy jeszcze z ciekawostek? Hamulce, oczywiście wersja motocrossowa. Tłumik tylny, oczywiście po odbudowie. Nowy wytłumiacz, nowa wata. Co tu jeszcze mógłbym powiedzieć? Błotnik tylny, rzadka sprawa w wersji oryginalnej, oczywiście, tak jak ma być. Reszta rzeczy oryginał. Kierownica nie jest oryginalna, kierownicę mamy z rentala o odpowiednim modelu i wygięciu, tak żeby mi się dobrze jeździło.
Przednie osłony lak wydrukowane w technologii 3D. Oczywiście mój projekt, wykonanie. Uszczelniacze przeciwpyłowe przedniego zawieszenia WP4054. Moja produkcja, mój druk. Oczywiście materiał elastyczny TPU. Co jeszcze mogę powiedzieć? Motocykl praktycznie w tym momencie niejeżdżony. Może ma zrobione z 15 minut na silniku. Koszt remontu silnika jest to koszt w zasadzie połowy restauracji takiego motocykla. Motocykl jest odrestaurowany nie po to, żeby ładnie wyglądać w salonie, tylko po to, żeby mógł nim startować w zawodach motocrossowych, co już czynię na motocyklu wcześniej odrestaurowanym modelu 125 w roczniku 89. Wygląda bardzo podobnie, tylko mniejsza pojemność. No i w sumie to tyle chyba. Chciałem się tak po prostu pochwalić po polsku na polskie YouTube. Pozdrawiam.